Przed nami 8 dni w Islandii. Po wylądowaniu w Keflaviku wynajęliśmy samochód, by dojechać do hostelu w pobliżu Reykjaviku, gdzie mieliśmy pierwszą bazę noclegową. Tu spędzimy 2 noce i stąd obieramy kilka pierwszych kierunków. Rozpoczynamy zwiedzanie od stolicy wyspy. Jezioro Thjorin znajduje się praktycznie w centrum miasta. Zadomowiło się tutaj dużo ptactwa różnego gatunku. Jest to również ulubione miejsce spacerów mieszkańców stolicy, którzy ochoczo przychodzą całymi rodzinami, by dokarmiać ptaki. A ja dodam, że w Reykjaviku kwiaty i drzewa pachną z daleka, nie trzeba się nachylać i wąchać, po prostu czuć, przechodząc obok nich. Widok na panoramę miasta z kościoła Hallgrímura, wjazd na górę odbywa się windą. W jednej z restauracji obowiązkowo skosztowaliśmy islandzkiej, tradycyjnej, jagnięcej zupy z warzywami kjot zupa. Smakowała prawie jak nasz kapuśniak, tyle że w słodszej wersji. Natomiast w sąsiedztwie naszego hostelu zjedliśmy fantastycznego hamburgera z boczkiem i rozpływającym się w ustach sadzonym jajkiem. Do tego podane były frytki. Tonar 12, słynny sklep płytowy i wytwórnia Zarazem. To stąd islandzka muzyka idzie w świat. Tutaj odbywają się koncerty, a sprzedawca z ochotą uraczy nas gorącą herbatą. No tak, ale ty nie byłbyś sobą, gdybyś tam nie wszedł i nie kupił jakiegoś winyla. No niestety nie było czasu na herbatkę. Narodowe Muzeum Islandii, założone w 1863 roku, gromadzi zbiory związane z historią oraz kulturą Islandii. Perlan, ta kopuła to siedziba muzeum ukazującego cuda natury Islandii. Na samej górze znajduje się duży taras widokowy na miasto. No i pierwszy wyjazd poza Reykjavik. Na wieczór już czeka rezerwacja. Jedziemy do słynnej Blue Lagoon, by przy zachodzie słońca pomoczyć się w ciepłych, geotermalnych wodach. Dodajmy, że jest lipiec, więc nocą nie robi się całkowicie ciemno.
Kolejny dzień wyjątkowo napięty. Najpierw jedziemy do Parku Narodowego Thingvellir. Przez blisko 900 lat stanowił on centrum polityczne Islandii. Zbierał się tu parlament, który decydował o losach mieszkańców. Pierwszy wodospad. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak to jest, gdy stoi się za wodospadem, to musi to miejsce koniecznie zobaczyć. Gejzer niestety od dłuższego czasu przestał być aktywny. Jedni mówią, że to przez zaśmiecanie przez turystów, inni, że powodem są ruchy tektoniczne Ziemi. Cieszmy się, że tuż obok możemy zobaczyć tryskający stok kur. Jak pech to pech, siada nam bateria w kamerze. Wodospad Gullfoss musimy nagrywać aparatem. Niesamowite miejsce, robi wrażenie i pozostaje w pamięci na zawsze. Szczególnie ten silny wiatr, który produkuje nurt wody i który tak bardzo wieje na nas. Nie mieliśmy wtedy pojęcia, że znajdujemy się na słynnej drodze numer 35, przecinającej wyspę i biegnącej pośród dwóch lodowców, Langjökull i Hofsjökull. Przez chwilę odnieśliśmy wrażenie, że jesteśmy na zupełnie innej planecie. Jak gdyby nie to, że nie ma tam żadnej stacji paliw, a nasz zbiornik zaczynał być pusty, pewnie byśmy dojechali na północ, docierając tam, gdzie według planu mamy być dopiero za kilka dni. Na szczęście ujrzeliśmy jedyny dom w okolicy. Spędzali tam czas jacyś Holendrzy. Powiedzieli nam, że najbliższa stacja paliw jest za około 100 km. Uff, zawróciliśmy. Pamiętam ten strach, kiedy zaświeciła się kontrolka paliwa w drodze powrotnej. Może słyszałeś, ostatnio mówi się o pociągnięciu tamtędy drogi asfaltowej. Z pewnością szybciej dotarłoby się do Akureyri. Zdania są jednak podzielone. Wielu Islandczyków chce pozostawić szlak w obecnej formie.
Niech zostawią, to świetna atrakcja dla turystów za kierownicą. Czas opuścić hostel w Reykjaviku. Przed nami długa droga w nieznane. Następny nocleg za około 400 km, a po drodze jeszcze kilka atrakcji w planie. Nie mogliśmy sobie odpuścić zobaczenia wodospadu Skogafoss z bardzo bliska. Atrakcja olbrzymia, ale nasze ubrania tak się zmoczyły, że w dalszą drogę musieliśmy je zmienić. Te zmoczone suszyliśmy dopiero wieczorem, kiedy dotarliśmy do kolejnego miejsca z noclegiem. W hostelu poznaliśmy pewnego Polaka, geologa. Polecił nam wyprawę do pewnego lodowca, a bardziej języka lodowca, gdzie możemy normalnie dojść i dotknąć. Do którego możemy się na tyle zbliżyć, nie posiadając odpowiedniego sprzętu. Tutaj odważyliśmy się napić wody bezpośrednio tej spływającej z lodowych gór. Mi smakowała. Mi również, ale bardzo zimna.
Docieramy do Czarnej Plaży, bardzo popularnego miejsca w Islandii. Skorzystaliśmy też z restauracji przy plaży, gdzie zjadłem najlepszą w życiu zupę rybną z łososia oraz czarną bułkę z łososiem i dodatkami w środku. Smak tej bułki był mega siarczany i chyba bardzo aktywny węglowo. Bez popicia trudno było zjeść do końca. Czas na zatankowanie paliwa. Podróżując po Islandii, jak tylko natkniecie się na stację paliw, tankujcie paliwo. Nawet jeśli macie jeszcze sporo paliwa, nigdy nie wiadomo, kiedy znajdziecie kolejną stację. Mowa oczywiście o dalszych wyprawach w głąb wysp. Całe wschodnie wybrzeże jest mocno wyludnione. Rozlewiska spowodowane spływem wody z lodowców do oceanu nie pozwalają na bezpieczne zamieszkanie w tych rejonach. Zwróćcie także uwagę na mosty, są jakby tymczasowe, nieustannie zagrożone zniszczeniem przez wodę. Często przez dziesiątki kilometrów nie widzieliśmy żadnego domu. Bywają miejsca, gdzie sąsiad od sąsiada mieszka w odległości kilkunastu kilometrów. Mosty są wąskie i mieszczą jedynie jeden pojazd. Nie zapominajcie na to uważać. Kanion ma około 2 km długości i 100 metrów głębokości. Jest zbudowany głównie z palagonitów, które powstały około 2 miliony lat temu. Islandzki mech. Nie można już po nim chodzić, ani skakać, ani na nim spać. Islandia zakazała tego turystom, żeby chronić swoje naturalne środowisko. Swego czasu wielu turystów nocowało bezpośrednio na mchu. Zatrzymujemy się na chwilkę przy szkielecie metalowego mostu, zniszczonego przez spływającą z lodowców wodę. W tym miejscu możemy także obserwować najwyższy szczyt w Islandii, Hvannadalshnjúkur. No i kolejna przystań. Zatrzymujemy się pomiędzy Vatnajökull a miastem Hofn. A ten mały zielony domek to totalny odjazd. Ciasny, bardzo ciasny. Za to, co go otaczało, to totalna cisza, totalna natura i wierzcie mi, to miejsce to magia. Żeby tam trafić, radzimy wybrać w nawigacji opcję położenia geograficznego. Po adresie możecie to miejsce pominąć. Albo użyć zwykłej mapy i wytężać wzrok, by ujrzeć tabliczkę z nazwą ośrodka.
Vatnajökull. Zdecydowanie największe wrażenie na tej trasie. Kolejne miejsce, w którym ma się ochotę zatrzymać i niekoniecznie spieszyć się dalej. Reykjavik przywitał nas 18 stopniami ciepła. Tutaj temperatura spadła poniżej zera. Nie wiem ile dokładnie było, ale wycieraczki w aucie przymarzły. Oczywiście cały czas mieliśmy założenie, by znaleźć miejsce, gdzie można znaleźć Maskonury. Zboczyliśmy nieco z trasy na północny wschód. I to był moment z najgorszą pogodą naszej wyprawy. Deszcz, bardzo gęsta mgła, nieubita droga. Na wyższych terenach ściągało nam auto na bok, ale absolutnie nikt nie myślał zawracać. Widok Maskonurów wynagrodził nam trudy poświęcenia. A w drodze powrotnej pośród mgły dostrzegliśmy w oddali renifera. Widok bezcenny. Po drodze do Akurei mieliśmy jeszcze zahaczyć o jezioro Mywat, jednak pozostaliśmy jedynie przy krańcach strefy geotermalnej z zamiarem powrotu nazajutrz. Niestety plany się troszkę pozmieniały i zabrakło czasu na 80-kilometrową drogę powrotną nad jezioro. Jeszcze tego samego wieczoru dotarliśmy do słynnego wodospadu Godafoss. Ponoć w przeszłości znalazł się odważny, który spłynął po wodospadzie kajakiem.
Przed nami 2 noclegi w Akureyri. Akureyri to drugie co do wielkości miasto islandzkie. Ma zaledwie 18 000 mieszkańców. A tuż po kolacji zaliczamy nocny spacer po mieście. Była pierwsza w nocy. Oczywiście tuż po śniadaniu także udajemy się na miasto. Słynne swetry z wełny owczej. Tanie nie były. I w dotyku nieco drapiące. Podjeżdżamy do chatki Świętego Mikołaja. Mieści się ona na obrzeżach miasta. To świetne miejsce na rodzinną wycieczkę. Można skosztować wielu słodkich pyszności. Podają też tutaj zimną wodę z kranu z cytryną. Działa bardzo pobudzająco. I ponoć można kupić bombki z całego świata. Nie ma jak w lipcu poczuć święta. Dwadzieścia minut jazdy od Akureyri na północ i docieramy do Laufas. Laufas został zaprojektowany, aby pomieścić do 30 osób. Farmy torfowe były często dość zatłoczone zdobownikami, pracownikami sezonowymi i często włóczęgami i podróżnikami. Laufas został kupiony przez Muzeum Narodowe Islandii w XX wieku, które jest teraz odpowiedzialne za jego zachowanie. Zwiedzanie dostępne jest przez cały rok, chociaż muzeum jest otwarte tylko w miesiącach letnich od godziny 9 do 17. Zimowi podróżnicy mogą mieć szansę na zwiedzenie, jeśli wcześniej skontaktują się z muzeum i poproszą o wizytę. Został nam ostatni dzień pobytu w Islandii. Przed nami blisko 500 km, by dotrzeć do hotelu przy lotnisku w Keflavíku. Po drodze udało nam się wspiąć jeszcze na krater wulkaniczny Graborg. Przez buty czuliśmy ciepło gruntu.
Nie udało nam się jednak znaleźć miejsca, gdzie w gorących źródełkach chcieliśmy ugotować zakupione wcześniej jajka. Tutaj nie było to dozwolone. A ja zdążyłem zepsuć rękaw bluzki, by zanurzyć w nim jajka. Jajka ugotowaliśmy sobie na kolację w hotelu. Bluzka trafiła do kosza. I jeszcze krótka chwilka w Arkanes. Miła pogawędka z panią z punktu turystycznego Wejście na latarnię, krótki spacer. i odjazd do hotelu. Nazajutrz odlot do Brukseli. O 5 rano odstawiamy auto pod wypożyczalnię, kluczyki wrzucamy przez otwór w drzwiach biura i udajemy się na lotnisko. Tu mieliśmy problem, jak się ubrać do samolotu. W Keflaviku było 12 stopni, natomiast w Brukseli wyjątkowo 42. Ja zdecydowałem się na krótkie spodenki. I to był bardzo dobry wybór. W Brukseli po wyjściu z samolotu buchnęło na nas ogromne ciepło, wręcz gorąc. I tym gorącym akcentem kończymy odcinek drugi naszego cyklu. Do następnego razu. Janek. Łukasz.